Czego potrzebujemy, żeby dojechać ciężarówką z Polski do Grecji? Średni czas spędzony przez ciężarówkę w tym miejscu jest 5 godzin. I teraz módlmy się wszyscy razem, żeby akceptowali mój przejazd. I mamy 1882 km, krótka trasa. No więc mi powiedział pan, że jak sobie zrobię sama, to za darmo, a jak on, to 20 zł od koła. Mamy 190 km do granicy. Dla mnie była patatajka przed Niemcami, a teraz tutaj. Przecież te zmywarki się porozsypują na tej drodze, zanim do Bułgarii dojadę. Volvi tutaj sobie tak świetnie radzi tutaj, a wiecie co to Volvek ma, jak on tędy jedzie? To co, tankujemy i wtedy mamy wszystko z głowy. Z wyjątkiem tych rzeczy, których nie mamy z głowy, jak na przykład gdzie dziś zastać na noc. Ale pierwsze tankowanie. Dobra, więc tak, jesteśmy Eurowag Gorzyczki albo Gorzyce, nigdy nie wiem. Się tutaj ubierzemy. No nie chcę, ale muszę, no i idę. Wy też chodźcie. No. A gdzie jest ten gabaryt? A ty potrafisz 2 na raz jeździć? No nie, no ale myślałem, że gabaryty będziesz jeździć, nie? No, jakbym miała robotę, to bym jeździła. Muszę przyznać, że to tankowanie to napawa grozą. Dobrze, wchodzimy w Eurowag. Tak, chcę zatankować. Tak, Gorzyczki. Tak, rozumiem. Wszystko porozumiem. Numer 1. Diesel. Tak, tak. A czekajcie, bo klucz wyciągnęłam. Słuchajcie, widzicie, za nią. Tylko jeszcze nie włączaj. Tu jest jedynka. To. Teraz się módlcie, żeby jak najmniej weszło. Widzieliście cenę paliwa? 6,40. Ostatnie tankowanie robiłam po 4,40. Masakra. Już tutaj jesteśmy, to zatankujemy też AdBlue. Co prawda mam 80%, ale będzie z głowy. Ja mogę tak sobie AdBlue teraz zacząć? Próbuję. No chyba mogę, nie? 8. Jak tankuję paliwo, to wtedy nie można zatankować AdBlue. Paliwo. To jest taka moja strategia. Tu jest AdBlue. Dobra. 160 litrów, no już by stykło. Widzicie, weszło jeszcze 22 litry. Tu diesel za dużo wchodzi. 300 litrów już wyszło. Kurde, no. No. Dziś nie dolewam. Nie dopycham. Dobrze, to wyszło 307. Dobrze. Znaczy nie jest dobrze, nic nie jest dobrze. Tankować po takiej cenie. Sure. No. Cześć. Ja Cię oglądam nieraz na internecie, po prostu bardzo miło poznać sobie. Dzięki, dzięki. Tak po prostu wejrzałem na Volvo, po prostu mówię, ale to jest to, po prostu do Ciebie tak ten. To A ja. mogę fotkę zestrzelić z Tobą? Można, jasne. Dobra, to chodź. Dobra, dzięki bardzo. Nie ma za co. Nie ma się. Dobry? Można klucz do toalety? Tak. Można to pana zamknąć. Klucz ma jest. O, proszę bardzo. Będzie ten kluczyk. Dziękuję. Ten biały, proszę. Dziękuję. Ciepło. No to ze mną nie pójdziecie chyba, co?
Czekajcie tu. Dobry? Dziękuję. Dziękuję. No więc słuchajcie, to jestem cała ja. Chciałam powiedzieć dziękuję, powiedziałam dobry. Wody, ale wiecie co, możemy buty zmienić w końcu. Z tego oto miejsca ogłaszam wszem i wobec, iż jestem załadowana, zatankowana i mam wszystko już ogarnięte i jestem gotowa na nowe problemy tej trasy, ale najważniejsze jest to, żeby w Grecji było słońce. Do 3 razy sztuka. Drugi raz jedziemy do Grecji i liczę na to, że tym razem Grecja nie zawiedzie, tak jak ostatnim razem. Ściągam buty i jedziemy. Chodźcie, bo zimno. Tak sobie pomyślałam, że już te kilka minut przestaliśmy, to wykręcimy 15, a ja w tym momencie sobie zjem swoją zupkę, którą wcześniej już wyciągnęłam i postawiłam na nawiewie. Przydałaby się mikrofalówka, niestety jej nie mamy, więc trzeba żyć dalej. Tu są moje śmieci. Jest to zupa meksykańska. W ogóle ten cały wyjazd będzie chyba w sumie dosyć mocno meksykański, bo będę mieć dosyć dużo chili con carne. Nie ma jak to zimna zupa w trasie. Oczywiście, żeby mogła podgrzać, oczywiście. Ale to oznacza, że trzeba by było do garnka ją przejechać. To jestem zbyt leniwa. Wyciąganie telegratów, mycie garnka. Ho! Szczyt lenistwa to jest umyć łyżkę, nie wychodząc z auta. Ale wciąż trzeba podziwiać, że nie jedną łyżkę, nie? No przecież umyta. Dobra. Akurat 15 wyszła. Można jechać w świat. Opuszczamy Polskę. W zimę, nie. Zobaczymy, do jakiej Polski wrócimy. A swoją drogą to obstawiajcie, na ile się kwiatki utrzymają w trasie. I do kiedy. Poglądajcie sobie dookoła. Taka widzicie mieszanka. Tutaj różyczki już biedne. Będziemy je cały czas chyba jakoś tak, wiecie. Te na pewno wytrzymają. Bo to są, wiecie co, sucharki. Więc jestem ciekawa, co myślicie. Jest. Dziękuję, do widzenia. O, ja się tu w końcu znowu za mnie. No nie opadaj, Ośko. No i uwaga, proszę Państwa, Czechy. Pierwszy kraj, do którego wjeżdżamy tej trasy. Republika Czeska. Czeska Republika. No i kto by się spodziewał, że na Brnie będzie korek? Kto? No na pewno nie ja. Ale ja mam pomysł. A to nie tu. Ojej. Czekajcie. To jest wspaniałe ciasto orzechowe. Znaczy nie orzechowe, ale w sumie trochę orzechowe, bo migdałowe. Z czarną czekoladą. Więc to jest po prostu sam magnes. To jest zdrowe ciasto. Oczywiście, że ciasto może być zdrowe. Po co brać magnes, skoro można jeść ciasto czekoladowe? Jeden kawałek, nie więcej. Taki nie za duży. Widzicie? Tak wygląda. Jest takie mega mokre. I składniki są proste. Pół kilograma migdałów, które trzeba zmielić.
i 250 gramów, a może nie, pół kilograma. No ileś migdałów, ileś czarnej czekolady właśnie też zmielona i wtedy masło, cukier trzcinowy i też do tego jeszcze jaja. Trzeba by przejeżdżać ten odcinek nocą. No i uwaga, uwaga, drugi kraj, jakim jest Słowacja. Słoweńska Republika. Tuż są ciężarówki. Gdzie to są? No tu, czy tam? Widzicie, tam wolałam stać. Albo po prostu tu staniemy. I już, skoro tak tutaj wszyscy stoją. Patrzcie tu, że jeszcze 5 minut czasu pracy na dziś. No, więc kończymy ta robota. Otworzymy lusterko. No więc słuchajcie, jesteśmy jeszcze w sumie po stronie słowackiej. Nie wiem, co na ten temat myśleć, czy dobrze zrobiłam wybór, czy nie. Wcześniej 10 km była stacja i widziałam ciężarówki na wjeździe, a w związku z tym, że miałam bardzo mało czasu już zapasu, to stwierdziłam, że tam to już na pewno nie stanę, ale jak przyjeżdżałam wokół stacji, na wysokości stacji, to wiedziałam, że gdzieś bym sobie poradziła, natomiast wiadomo, że inne stacje kradną i wszędzie kradną. Więc ja to wolę w takiej sytuacji stać w przejeździe, tak jak tutaj, bo mój sposób myślenia jest taki, że żeby ukraść te pralki na przykład, czy tam zmywarki, to trzeba wystanąć za mną albo się zrównać ze mną, a to wszystko jest w przejeździe, wiecie. Trochę więcej zachodu, bo tak gdzieś tam na parkingu to już trochę też inaczej, nie? Można gdzieś tam parkować, na przykład przyjechać ciężarówką i z ciężarówki do ciężarówki przynosić i tam powolutku sobie robić robotę, a tutaj powolutku roboty nie zrobisz, więc no mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Słowacja, nie wiem jakie ma statystyki. Bo tutaj dalej, jeszcze jak sobie ustawiłam Google, o widzicie, takie coś jedzie, no to no gdzie tu kto będzie kradł, mam nadzieję. Widzicie, tu jest jeszcze dużo tych rajek, ale no nie wiedziałam, nie? Będzie miejsce, nie będzie miejsce. Myślę, że całkiem my jesteśmy aż tutaj, nie? Myślę, że tam miejsce może być, ale może też nie być. No skąd ja mam wiedzieć? Nie wiem. Więc zostawam tak i idziemy spać. Wolwi też już powiedział dobranoc, więc... niestety jak się startuje przed 4 i się ma załadunek i tak dalej, no to wiadomo, że dalej będzie o 4 start. Więc ja mam propozycję taką właśnie, że ja Was tutaj postawię i Wy będziecie cały czas obserwować. Ja pójdę spać na 9 godzin. Tu oczywiście nie ma toalety ani nic. Toaleta moja jest o tam. Tu jest toaleta. No ale wracając do tematu, Wy obserwujcie i w razie czego to łapcie złodziei. Trąbcie, nie wiem, gryźcie, paznokciami drapcie, wyrwajcie, targajcie za włosy i wszystko. Jak mnie obudźcie. Albo nie, lepiej nie budźcie. Nie wiadomo co, jak zareaguje. Do zobaczenia o poranku. Patrzcie, jaka farma wiatrowa wielka. Ja tam wiatraków setki. A ja ich tu nie przywiozłam. Patrzcie, same wiatraki. Dobry.
no chciałam podpiąć dźwięk, ale nie naładowałam przez noc. Ale też nie wyłączyłam, więc jest rozładowana, więc niestety musi się podładować. Powiedzcie mi, czy coś widzieliście. Działo się coś? Ja generalnie spałam dosyć dobrze, to trochę uchyliłam szyberdach, żeby nie czuć takiego suchego powietrza i powiem wam, że trochę mnie przewiało. Miałam amol. No to było możliwe, że ja amolu nie miała, a na to wygląda, że nie ma. Dobra, odpalamy auto, bo już mamy ile? 58. 8,58. Obejdziemy auto i jedziemy. Paliwo jest. To już połowa sukcesu. 5 stopni. Chciałam się dzisiaj ubrać coś innego na górę, patrzę, a ja mam same lekkie bluzeczki. I tak to jest, jak się człowiek popłynie w trasę, jak jest ciepło. Nie pomyśli, że może być też zimno. Nie pomyśli. Teraz wyjść. Bezpiecznie. Czajmy, to było wszystko ok. Będzie tutaj rzeczywiście ładunek oczywiście. Ląby uno dos. Dobrze. Patrzcie na górę, bo to dachami takie coś potrafią wynosić. Nie wiadomo jak, ale potrafią. Jest dobrze. Jest alles good. Ale ja to bym wynosiła tą stroną akurat. Jest wszystko dobrze. O, wy szczęśliwi. Kolejny raz się udało. Dobrze pilnowaliście. Dziękuję. Zasłużyliście na dalszy dzień jazdy ze mną. Ale zanim jeszcze ruszymy, to musimy zrobić dwie rzeczy. Zapewnić sobie śniadanie i zapewnić sobie obiad. Jest 3:44. I słuchajcie, i pomysł miałam taki. Właśnie, chodźcie, wezmę was do lodówki mojej. No więc patrzcie, steka dzisiaj nie będziemy jeszcze robić. Coś mrożonego, więc myślałam w ogóle tak, że pierwsze na śniadanie to jeszcze to mamy do jedzenia. Takie coś. To będzie bardzo dobre, ale niech się zagrzeje, bo nie lubię zimnego. Tak. Jest jeszcze jakaś sałata, ale to może na rzeczywiście podwieczorek. To za mało na obiad, więc tak, na obiad mamy do wyboru pierogi wigilijne, nie wiadomo jakie, chyba trafi, łososia. To jest chicken carne i sos boloński. Ale ja myślałam szczerze powiedziawszy o tym, żeby dzisiaj wziąć łososia i takiego wielkiego, bo jestem strasznie głodna od wczoraj. Nie wiem, jem i jest mi cały czas za mało. Ale dobrze wiem, że to mnie zasyci i do tego zjem pekuła albo coś tam. Fasolka i będzie ok. Chociaż troszeczkę będzie lodówki, więc mamy tak. To już może iść tu. Thank you. Dobra. A tu jest mój nowy sweterek, bo jeszcze wam nie pokazywałam, później wam pokażę. No więc teraz, gdy już mamy jedzenie, łosoś niech się rozmraża. Damy go nawet, wiecie gdzie? Na przód. Pod wylot. To nie pod oczy, tylko o tu. Mi się będzie dobrze grzało. Jak się nie będzie dobrze grzało, bo bym chciała za 4 godziny stanąć i go zjeść. Tak mi się teraz przypominało, że tam te rajki, jak jeździliśmy. Pamiętacie, jak jadałam właśnie, jak o 2:00 startowałam, o 1:00 to jadłam obiad. Wiecie, jeszcze widzicie, woda. Co ja będę piła? No to teraz już jesteśmy gotowi do jazdy. Lewi. Ile na dzisiaj jest? Łączymy nawigację. Ile to na dzisiaj zostało? Bo wczoraj wam nawet nie powiedziałam ostatecznie, ile to jeszcze w ogóle mamy do celu. Na Węgry tutaj opłata drogowa jest w Ewie, później na Słowację, czy będzie na Słowację jest na Rumunię. 1383, tak wam pokażę na mapie. Jesteśmy, widzicie, o tutaj. Poniżej Bratysławy, na granicy. No i teraz lecimy sobie właśnie przez Budapeszt na Arad. Dobrze. 1383. Jedziemy. I w takiej sytuacji się cieszę, że zrobiłam sobie ten odstęp, bo zawinę
mocno, to barierką pójdę, a teraz by mi brakło z kolei, żeby się z nim minąć. No to wjeżdżamy do trzeciego państwa, jakim są Węgry. Dawna infrastruktura graniczna. A ten tutaj po lewej też dobrze stoi, co? Ciekawe, czy on tu śpi. Ej, no śpi. Ja myślę, że bezpiecznie też by mógł spać. No to idziemy zobaczyć, jak tam te zwężki na Budapeszcie. Tak mi się spać chce, że po prostu myślałam, że może się tutaj prześpię. Już 15 minut, 5 godzina, co najgorsze. Ale nie ma jak, chociaż idę po kawę. To wy tu czekajcie. Jakieś zimne. Powiem wam, że tak mi ten kark złapał, że wzięłam już ibuprum. A na szczęście głośnie mam na zatoki. To zawsze pomaga. Czapkę założę. Ojejku. W aucie to już tak nagrzałam, bo jest mi zimno. Więc powiem wam szczerze, że ja nie wiem. Tam chciałam sobie przyjechać z kosem, a ten mi stanął. Oj nie. Dlaczego te piąte są takie trudne? Warum? 46 km z Wężki przed nami. Już przyjechaliśmy tą 10-kilometrową, a teraz te 46. No to jest po prostu masakra. Zimno. Gorąca, nie da się jeszcze napić. No dobrze, już mamy kawę. Radźmy sobie, walczmy. Ale pierwsze co, to musimy stąd wyjechać. Taki miałam tu ładny prześwit, żeby, bo tu po prawej krawężnik jest, którego wy nie widzicie. Tak wyspa wyciągnięta jest, myślę, a po skosie pójdę na prawo i będzie w sam raz, ale jeszcze się mieszczę. Ale dziwna ta stacyjka. Tam ktoś stoi też? Ptaszki. No dobrze. Teraz z kawą już jakoś przejdziemy tą zmężną. Ale patrzcie, teraz tutaj są znaki. No nie uwierzycie po prostu, że tak można. Nawet Niemcy tego nie wymyślili. Jedziemy 40 km. 40. Nie wiem jak wy, ale ja jestem za tym, żeby teraz tą zwężkę przyspieszyć. O tak, o.
To i tak jest ta lepsza zwężka w tą stronę, bo tutaj ciężarówki szły prawym pasem, wtedy beton i wtedy dopiero osobówki. A w przeciwnym kierunku jest tak, że wiecie, nie ma betonu, tylko normalnie dwa pasy są razem i wtedy jest ciasno i osobówki tutaj zawsze gonią. O, jakie piękne słońce tam wschodzi. Tam to nawet ciężarówki nieraz na tych zwężkach wyprzedzają, bo przecież tam Turków dużo jeździ, więc wiecie, jedzie człowiek taki nad ranem, spać mu się chce, ciasno jest w ogóle. Osobówki cały czas wyprzedzają, a tu nagle patrzę w lusterko, a tu ciężarówka idzie w zwężce. Tak się dawniej robiło, ja pamiętam jak się na busach jeździło, że ciężarówki potrafiły wyprzedzać na zwężkę. Ach, myślę, że teraz to już zasłużyłam na śniadanie. 2 godziny jazdy, pora na 15 na śniadanie. Tak ja to widzę. Ale spałam dzisiaj, co mi się tak spać chce, nie wiem. Nie wiem, ich weiß nicht. Patrzcie, że to jest Eurowag przy autostradzie. A myśmy tankowali kiedyś tam przecież, no właśnie. Temu naczepa siadła. Jedź do przodu. Dajcie się przespać gdzieś, Boże, czemu tych parkingów zjebanych nigdzie nie ma? Tak mi się spać chce i widzicie, że nie ma się gdzie przespać. Już po prostu człowiek może się na skrzyżowaniu może tutaj zatrzymać i po prostu spać. No nie ma się gdzie. Nienawidzę tej pracy. Jedź na 71 przez 11 km. Strasznie mam dostanę, że pierdolę za 3, zablokuję wszystkich, mam w dupie. Zablokowałam wszystkich. Tu gdzieś. Ja też muszę stanąć. Oni dzisiaj nigdzie nie jadą. Tak jest. No to. No dobrze, tak nagrywałam, że nic nie nagrałam. Takie jest moje śniadanie. Więc cieszę się. Tak mówię, jak widzę właśnie tych takich Romów tutaj chodzących, cyganów sprzedających iPhony, to już po prostu widzę, jak mi w międzyczasie wyciągają zmywarkę z Volviego i chodzą i sprzedają zmywarkę. Zakładając, że w tym pudełku jest rzeczywiście iPhone, to skądś muszą mieć. No skąd mają? Z kradzieży. Takie mam przesłanie śniadaniowe do młodych kierowców, którzy jeżdżą i chcą jeździć, żeby jak najszybciej kupowali własną ciężarówkę i pracowali na siebie, bo przychodzi taki czas i mi to też kierowcy mówili, a ja nie wierzyłam. Naprawdę jak te 15 lat mija za kółkiem, to człowiek już traci nerwy. Już byle co po prostu denerwuje. To tak denerwuje, że po prostu jakbym miała pracować teraz w firmie, bym się miała prosić o każdy dzień urlopu, albo gdybym na przykład w wakacje, jakbym chciała z rodziną pojechać na wakacje i firma by mi powiedziała, że wakacje to dostają tylko ci, którzy mają dzieci na przykład. Albo, że wakacje jedna osoba na raz może wziąć, nie? Z perspektywy firmy rozumiem, ale człowieka nie rozumiem. Także pojeździcie rok, idźcie na swoje, poradzicie sobie. Jak sami będziecie jeździć, poradzicie sobie bez problemu. Ja żałuję, że tak długo czekałam. Przynajmniej na gabarytach jeździłam, to już jest coś innego jeszcze, bo się dużo nauczyłam. I tam było niemożliwe od razu pójść na swoje. Natomiast powiem Wam szczerze, że gdyby jeszcze nie te gabaryty, a i tak później za długo czekałam. Były też lepsze lata w transporcie.
Teraz już przewoźnicy tak z marżami przechodzili, że schodzili w dół, że... Także taki mój apel dla młodych kierowców. Jak się następnym razem rynek odbije, a ja wam powiem, kiedy się odbije. Ostatnio już wyglądało na to, że w końcu się zaczyna odbijać, ale widzicie, przyszło paliwo i co się transport zaczął dźwigać, to znowu nóż w plecy. No ale w każdym razie to po prostu trzeba iść na swoje. I później, jak człowiek ma siły, to się może szarpać z ładunkami, negocjować za każdym razem i wtedy się dobrze zarabia. Jak się samemu jeździ, dobrze się wszystko planuje z tachografem. Jak się ma gorszy czas, no to się idzie do operatora, który wszystko zorganizuje. Są wtedy mniejsze stawki, ale z kolei jest wszystko zorganizowane i gwarancja tego, że zawsze się zapłaci, zawsze jest zapłacone. A nie tak właśnie, jak się gdzieś tam człowiek szarpie na własną rękę, że zawsze są lepsze stawki. Znaczy zawsze. W tych dobrych czasach są lepsze stawki, ale też nigdy nie wiadomo, na kogo się trafi, czy zapłaci spedycja, czy nie zapłaci. Więc po prostu jest ryzyko, ale tak to zawsze wszędzie jest, że pieniądze są dopiero tam, gdzie jest ryzyko, gdy trzeba dołożyć dodatkową pracę, więc widzicie, tak się można sobie mieszać po prostu, jak ja mieszam. Trochę tak, trochę tak. No i widzicie, i się dam. A zawsze, tak jak teraz już mam 15 lat pracy, to już zaczęłam sobie jeździć w systemie 2x2. Dawniej mi się zdawało, że to jest strasznie mało, a teraz to jest po prostu na moje nerwy wystarczająco. Czasami może nawet i za dużo w takich sytuacjach jak teraz, jak widzicie, człowiek chce spać, a nie ma gdzie, bo nie ma parkingów. Bo parkingi pełne. No i tak. Co innego Volvegiem, oczywiście Volvegiem to by mogło trochę więcej jeździć, ale Volvem to już po prostu zwiedziliśmy wszystko, już nie mamy co zwiedzać. Volvegiem jeszcze nie. A w ogóle to wiecie co? Kwotowałam, ja dużo robiłam ofert na transport na Volvega na przełamaniu roku i tak to wyglądało, że będzie dobrze z Volvegiem w tym roku. No i miałam teraz taki projekt na 3 miesiące. Miałam uzupełniać dużego przewoźnika. No i tak to wyglądało wszystko cały czas dobrze i już się niedługo miało zaczynać. No ale cały czas ten przewoźnik nie miał jeszcze potwierdzenia od tej dużej firmy. No i przyszło co do czego, to dzwoni do mnie ten przewoźnik, mówi, wiesz co Iwona, chyba nic z tego nie będzie. Poszedł taki jeszcze inny przewoźnik, podobno obniżył stawki o 40%. To już w sumie przy tych cenach paliwa przecież będzie na minusie. No i obawiam się, że my tego nie dostaniemy. Także w tym transporcie ponadnormatywnym też takie jest walka. Ale walka w takich czasach jak teraz, jak słyszę, że po prostu stoją wszyscy. Stoją, to może i nie dziwne, że po prostu nie chcą, żeby kierowcy odeszli do innych firm. Natomiast ciekawostka, że wczoraj dostałam zapytanie właśnie o Volvega na załadunek. I tak mówię, no jestem w pracy, jestem w trasie do Grecji. Jakbym wiedziała wcześniej, to mogłam to inaczej rozplanować, ale właśnie myśmy chcieli wszystko swoimi zestawami obrobić, ale nam się plan posypał. No i właśnie dlatego, jak ja bym tak zawsze czekała na to, kiedy ktoś do mnie zadzwoni, da mi pracę na Volvega w tych takich ciężkich czasach, to bym nigdy nie wyjechała. Tak na początku robiłam, widzicie, i cały czas czekałam i później mi wysłali zlecenia. Później mi zlecenia w dzień załadunku odwoływali, bo jednak się udało na swój zestaw załadować. No i tak to jest. Dzięki za oglądanie. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki Wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matthias Kunkel, Adelmo Filo, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersori, Damian Władysław Hermanowicz, Fab 3875,